CryptoCamp to serial stworzony przez Arenę Tradingu, w którym uczestnicy zawalczą o $10 000, zdobywając wiedzę o kryptowalutach. Zapraszamy do oglądania! W poprzednim odcinku przywitaliśmy członków Areny Tradingu na Palm Jumeirah. Turniej wygrany zgarnie $10 000. Zapoznali się z lokalnym klimatem, dawką wiedzy i sportu. Ja dam dyszkę, żeby była pikanteria. Adam zwyciężył w konkurencji sportowej. Nie ma się co dziwić, przecież mięśni mu nie brakuje. To była jednak dopiero rozgrzewka przed dzisiejszym dniem. Sponsorami programu są Bybit oraz Arena Tradingu. Żaden z materiałów zamieszczonych na kanale nie jest poradą inwestycyjną. Jest to nasze prywatne zdanie na tematy poruszane w filmach oraz w social mediach. Nie kieruj się nim przy inwestowaniu pieniędzy. Film, który oglądasz, jest materiałem sponsorowanym lub zawiera autopromocję z uwagi na współprace afiliacyjne z giełdami wyszczególnionymi poniżej w opisie lub reklamowaniem własnych produktów takich jak książka, dostęp do grupy szkoleniowej lub raportów rynkowych. Idziemy na Crypto Expo w Dubaju. Poznawać nowe, ciekawe projekty, weryfikować je, poznawać twórców, budować networking. Mam nadzieję, że będzie fajnie. To takie jedno z w sumie większych wydarzeń, jeżeli chodzi o krypto. Chcę tutaj przekazać uczestnikom kilka takich ważnych informacji odnośnie tego, właśnie jak te projekty weryfikować, na co patrzeć. Całe 2 tygodnie będą pod wielkim jednym znakiem zapytania. Z jednej strony to jest super, ale ja na przykład lubię mieć wszystko pod kontrolą. Trochę wychodzę spoza swojej strefy komfortu, ale muszę się nauczyć tego spontanu. Sporo na tym rynku widziałem, sporo doświadczyłem, popełniłem sporo błędów i też właśnie tego będę chciał nauczyć uczestników, aby nie popełniali tych samych błędów, które ja popełniałem na początku swojej przygody, więc myślę, że tutaj będzie sporo wartości, którą będę w stanie przekazać uczestnikom. W zdrowym ciele zdrowa intuicja, a do low-capów potrzeba jej bardzo dużo. Jest wiele szczegółów do analizowania. Jestem Tomasz, inaczej Polski Degen. Zajmuję się rynkiem low-capów, czyli są generalnie projekty takie o dużo większym ryzyku. Często są projekty nowe, które dopiero co wychodzą na rynek, których jeszcze nikt nie zna. Moim zadaniem jest głównie właśnie znajdowanie tych projektów na wczesnym etapie, aby te zyski jak najbardziej zmaksymalizować. Co oczywiście wiąże się z tym, że często te zyski mogą być naprawdę spore. 100%, 1000%, 10 000%. No ale z drugiej strony jakby jest też ogromne ryzyko tego, że projekt nie wyjdzie, że spadnie do zera i po prostu kapitał zostanie utracony. W moim obszarze bardzo ważne jest zarządzanie kapitałem odpowiednie, taki sizing pozycji. Chodzi o to, aby po prostu szybko się nie wyzerować, ale też z drugiej strony nie inwestować jakichś kwot groszowych, które nawet jeżeli zrobią jakiś dobry wynik, to nam to nic nie zmieni. Wiadomo, trzeba dopasować kapitał do swojej sytuacji, więc ja zawsze staram się podchodzić do edukowania ludzi w sposób bardzo ogólny, tak aby każdy mógł to zaimplementować u siebie. Dla mnie Arena jest takim miejscem, powiedzmy, win-win, ponieważ ja dołączyłem do Areny na początku jako członek, głównie z myślą o budowaniu networkingu. No i to był taki jeden z właśnie momentów przełomowych w mojej gdzieś tam przygodzie z krypto. Szczerze nawet nie liczyłem na to, że gdzieś tam będę miał jakieś konkretne zagadania, strategie. To było dla mnie drugorzędne, a bardziej chodziło mi właśnie o te kwestie networkingowe. I od tamtej pory naprawdę poznałem sporo nowych osób, dzięki którym naprawdę na rynku udało mi się dużo zarobić i to jest dla mnie taką największą wartością, a to, że teraz jako właśnie mentor mogę też jakby przy okazji, że działam na rynku każdego dnia, że zgłębiam te low-capy, jestem w stanie dzielić się tym z ludźmi, którzy tam są, no to dla mnie jest sytuacja tak, że po prostu każdy wygrywa, ja gdzieś tam mogę dzięki temu się także rozwijać, poznawać nowe osoby, a powiedzmy arenowicze mają dostęp do mojej wiedzy i doświadczenia, które pozwalają im zarabiać. A większość rzeczy musiałem nauczyć się sam, popełniałem dużo błędów, które kosztowały mnie sporo pieniędzy, czasu, nerwów, presji, stresu, więc postaram się im tego zaoszczędzić, przekazać wiedzę, dzięki której przynajmniej części błędów nie będą musieli popełniać sami, no bo wiadomo, że najlepiej uczyć się na cudzych błędach. Jestem osobą dosyć aktywną, sport zawsze był częścią mojego życia. Tutaj wstając rano zaczynam sobie od jakiegoś takiego treningu, ponieważ dzięki temu później czuję się lepiej, mam więcej energii i jestem gotowy na to, żeby w ciągu tego dnia jednak na tym rynku operować, który też wiąże się z dużą ilością stresu, presji. Sport pomaga mi to gdzieś tam niwelować, więc to na pewno jest ważna część mojego dnia.
Mam dla Was taki mały konkurs, który myślę, że Wam się spodoba. Każdy z Was po prostu podaje jakiś ticker konkretnego projektu albo po prostu nazwę projektu, który uważacie, że do końca tego roku zyska najwięcej na wartości procentowo. Deadline jest do Sylwestra tego roku. Zobaczymy sobie wtedy, kto po prostu wytypował najlepszy projekt, który zyskał na wartości najwięcej oraz także kto wytypował go najszybciej, no bo pewnie będą one się także powtarzały. I osoba, która poda ten projekt najszybciej i on wzrośnie najwięcej, otrzyma w przyszłym roku dostęp do areny tradingu na cały rok z góry bezpłatnie. Dajcie swoje typy poniżej w komentarzu. Każdy z Was ma szansę na to, aby takie członkostwo wygrać. A teraz posłuchajmy, co polski Degen przekaże naszym uczestnikom. Przygotujcie coś do pisania, bo czeka Was dużo ciekawych informacji, które mogą być dla Was przydatne przy filtrowaniu projektów, w które chcielibyście zainwestować. I zaczniemy sobie tą odprawę od takiego prostego pytania, które mam do Was, czyli po co tutaj jesteście? A mówiąc tutaj, mam na myśli rynek krypto. Po co tutaj jesteście? Powiedzcie mi. Żeby inwestować pieniądze, żeby sobie pomnażać nasze zarobione pieniądze, nie tylko trzymać je na koncie oszczędnościowym w banku, tylko tak naprawdę mieć coś z tego więcej, doświadczenie zdobywać z mojej strony. Na rynku krypto. Po co jesteśmy na rynku krypto? Tak. Myślę, żeby wykorzystać tą szansę, która to jest. To jest dla nas. Wykorzystać szansę, ok? Coś jeszcze? Ja generalnie chciałbym po prostu być niezależny finansowo, bo uważam, że finanse to jest jeden z takich ważnych filarów w życiu, jak zdrowie, relacje, więc osiągając to, będę miał po prostu łatwiejsze życie i cokolwiek się nie wydarzy, nie będę zależny od osób trzecich, więc właśnie rynek krypto wydaje mi się, że pomoże mi osiągnąć to będzie jedno z narzędzi, które pomoże mi osiągnąć niezależność finansową, no i po prostu, żeby gdzieś tam ten kapitał nie tracił na sile nabywczej. Okej, pojawiło się kilka takich haseł jak niezależność finansowa, pomnażanie kapitału. To wszystko jest prawda i to też wszystko sprowadza się do jednego mianownika i jakby tym jednym mianownikiem jest po prostu zarabianie, tak? Każdy z nas, ja, wy, jakby jesteśmy tutaj na tym rynku po to, aby zarobić. I to, co musicie wiedzieć, to też fakt, że projekty, które tworzą swoje rozwiązania w tej chwili na rynku krypto, też są tutaj po to, aby zarobić. I to jest taka esencja tego, co chcę Wam dzisiaj przekazać. Czyli generalnie taka osoba nowa, która wchodzi na rynek kryptowalut, no to ona jest najczęściej oczarowana całą technologią, projektami, które mają hasło o tym, że zmienią świat na lepsze, że rozwiążą jakieś problemy i tym podobne rzeczy. Ale musicie wiedzieć, że w większości przypadków, jakieś 95% tego typu treści są to po prostu zwykłe bzdury i jakby mydlenie oczu. Te projekty to są po prostu biznesy, a biznesy mają zarabiać na siebie. I większość tych projektów będzie Wam mówiła o tym, że będą zmieniali świat, że będą rozwiązali problemy, ale koniec końców ich wizja sprowadza się do tego, że chcą zarobić. Dlatego nie możecie być na tym rynku naiwni i dać sobie wmawiać takich właśnie rzeczy odnośnie tego, że krypto zmieni świat, ponieważ być może kiedyś tak będzie, być może, nie wiem, za 10 lat te projekty będą takie bardziej fundamentalne, bardziej będą to projekty, które faktycznie będą jakieś problemy rozwiązywały, ale w tej chwili jakieś 90% rynku, być może nawet więcej, to jest czysta spekulacja i to musicie wiedzieć. Dlatego szukając projektów, które dadzą nam zarobić, musimy patrzeć na kilka takich ważnych czynników, o których za chwilę Wam po prostu powiem. Ale pamiętajcie właśnie o tym, to jest takie clue tej mojej wypowiedzi, żebyście nie dawali sobie właśnie mydlić oczu, ponieważ tak jak mówię, będziemy tam na tym wydarzeniu, te projekty będą opowiadały o swoich produktach, technologiach, ale gwarantuję Wam, że za jakieś 3-4 lata więcej niż połowy tych projektów nie będzie, nie będą istniały. I tak jest cały czas. Te projekty powstają, każdego dnia powstaje masa projektów, każdy z nich jest rewolucyjny, każdy z nich będzie zmieniał świat, a koniec końców sprowadza się do tego, że zostaje kilka takich najmocniejszych z najmocniejszymi teamami, finansowaniem, a reszta po prostu odchodzi w zapomnienie. Także traktujcie wszystko też z przymrużeniem oka, nie dajcie sobie jakby wmawiać wszystkiego, co będą chcieli Wam się przekazać, ponieważ jakby osoby, które tworzą te projekty, one doskonale wiedzą, jak ten rynek działa i doskonale wiedzą, że jest to w tej chwili taka bańka, którą można wykorzystać, aby zarobić. No i będą wykorzystywali to po prostu na swoją korzyść. Nie mówię, że oni będą robili jakieś skamy czy coś w stylu, ale po prostu ich celem jest wyciągnąć jak najwięcej kapitału z rynku, czyli też częściowo od Was jako potencjalnych
inwestorów. Więc to jest pierwsza rzecz, czyli po prostu pamiętajcie o tym, że rynek kryptowalut w większości jest to czysta spekulacja. Drugie moje pytanie do Was to jest to, dlaczego projekty rosną? Co sprawia, że projekty kryptowalutowe zyskują na wartości, lecą to the moon i generalnie jakby po prostu wzrastają. Słuchajcie, moi drodzy, szybkie ogłoszenie odnośnie giełdy Bybit, ponieważ jeżeli tam konta jeszcze nie macie, to poniżej macie link do rejestracji, który daje Wam szereg bonusów na starcie. Po pierwsze otrzymujecie bonus na 30 USDT za dokonanie w pierwszej płaty na minimum $100. Po drugie, macie dostęp do sekcji VIP na naszym Discordzie Koszary Tradingu, który daje Wam dostęp do części treści z areny tradingu. A po trzecie, macie wtedy dostęp do licznych konkursów, które organizujemy na naszych telegramach, gdzie często po prostu te pule nagród są duże, więc myślę, że po prostu warto jest także brać w tym udział. Także jeżeli nie masz jeszcze tego konta na Bybicie, to poniżej masz link do rejestracji, tutaj także pojawi się QR kod i po prostu możesz sobie takie konto założyć i mieć dostęp do wszystkich altcoinów, które także tutaj właśnie rozgrywamy. No, moim zdaniem zależy od narracji rynkowej, od gospodarki, na co jest w danym czasie, na co jest trend, czyli załóżmy jest trend na AI, to dlatego też te kryptowaluty z AI się tak bardzo rozwijają, idą to the moon, możemy powiedzieć, czy na przykład te kryptowaluty z RWA, czyli że te wszystkie no, na przykład nieruchomości też jakby dana instytucja jak BlackRock też inwestuje w RWA, no to też dlatego te tokeny idą na wartości tak naprawdę, a na przykład inne kryptowaluty z danej narracji no, są w tyle i jeszcze nie złapały takiej narracji i nie idą w górę za innymi. Czyli zależy to od narracji, jakby jedna narracja jest bardziej popularna, inna mniej, więc te projekty tak sobie... Ale też to sobą reprezentują chyba, tak? Też musimy na to patrzeć. Przede wszystkim druga rzecz, to wokół siebie mają jakich ludzi. Twórców, społeczność też bardzo dużo daje, tak? Community. W zasadzie to, co reprezentują, to teraz pytanie, czy rozmawiamy o fundamentach, czy o dobrym marketingu, bo to jak już wspomniałeś, Tomek, mydlenie oczu, to jest na początek, to nie? jest właśnie, według mnie, zaraz wejść. po trendzie jest właśnie dobry marketing i to na pewno pompuje, jak każdy zobaczy na Twitterze, że z 1 000 000 obserwujących, to inaczej działa na ludzi, na rynek, niż jakieś tam, wiecie, nawet samo to, że często nie wiadomo kto za tym projektem stoi. To dla mnie już jest red flag i na pewno takie rzeczy jak marketing to... Tak, dobrze główkujecie, tutaj już jakby wyciągacie wnioski z tej pierwszej lekcji i teraz tak naprawdę płynnie przechodzimy z tej pierwszej do drugiej i jakby to, co wszystko powiedzieliście, to jest prawda i znowu sprowadza się do jednego mianownika, a tym mianownikiem są emocje. To emocje sterują tym rynkiem, to emocje decydują o tym, czy projekt poleci to the moon, czy zostanie wkopany w ziemię. Pozytywne emocje potrafią wynieść projekt tysiące, setki tysięcy procent do góry, a negatywne zabić go w ciągu nawet kilku dni. I to musicie pamiętać, że jasne, jakby ważny jest team, ważna jest narracja i te wszystkie takie rzeczy, community oczywiście, ale wszystko sprowadza się do tego, że jeżeli projekt ma odpowiednie emocje, oraz też zapalniki, które te emocje są w stanie podtrzymywać, ponieważ to jest ważne, tak? No, często mamy projekty typu pump and dump, czyli mamy dużo emocji, wszystko rośnie i potem te emocje się kończą, jest szybki spadek i potem ich brakuje już, więc nie ma też paliwa do wzrostów. Więc lekcja druga, tutaj jaką chcę Wam przekazać, to jest właśnie to, że głównym paliwem do wzrostów na rynku krypto wśród tych projektów są emocje. Więc to, co musicie jakby, czego musicie szukać wśród tych projektów, robiąc research, rozmawiając z tymi ludźmi, to jest właśnie jakby szukanie tego, czy ten projekt ma potencjał do tego, aby właśnie te emocje generować. Ponieważ najbardziej rosną projekty, które są w stanie wygenerować odpowiednie emocje wśród inwestorów, wśród osób, które są na rynku. Czyli na przykład takie najbardziej popularne emocje, którą pewnie większość z Was zna, czyli FOMO, tak? Czyli Fear of Missing Out. To jest taka emocja, która sprawia, że ludzie zachowują się irracjonalnie, wchodzą na samych szczytach, ponieważ boją się, że coś ich ominie, tak? Jakby patrząc później z perspektywy czasu, gdzieś tam wstecz na wykres, widzimy, że to było głupie, ale tak to właśnie działa. I musicie wiedzieć, że zarówno projekty, jak i osoby, duzi gracze, którzy sterują tym rynkiem, oni doskonale wiedzą, jak to działa, doskonale wiedzą, że te emocje dają im narzędzie do tego, żeby kontrolować jakby większość ludzi.
I to jest cały czas, jakby widać na rynku, to jest cały czas taka manipulacja, czyli dawanie emocji pozytywnych, potem ich zabieranie tej nadziei, potem ich oddawanie i jakby cały czas tymi nastrojami bardzo łatwo jest manewrować. Więc jakby szukając odpowiednich projektów, robiąc co research, patrzcie właśnie na to, czy projekt, tak jak mówiłeś tutaj Adam, czy on znajduje się w odpowiedniej na przykład narracji, która powiedzmy w tym cyklu, no bo patrzymy w tej chwili na rynek kryptowalut jako na ten cykl, ma potencjał na to, żeby właśnie te emocje generować. Wspomniałeś o na przykład AI. AI w tej chwili ma jakby sporo zapalników, nawet poza światem krypto, które są w stanie jakby sprawiać, że te projekty będą pompowały, tak? Ponieważ mamy technologię, która cały czas się rozwija, różne firmy w to wchodzą, więc jakby tych zapalników będzie sporo. Więc to jest bardzo ważne właśnie, aby wybrać odpowiednią narrację, odpowiedni trend, który te emocje będzie generował. No i generalnie też to się sprawdza do tego, żeby szukać projektów, które są po prostu ciekawe i które po prostu no, mają coś takiego w sobie, że emocje będą w stanie w przyszłości generować, ponieważ często bywało tak, że projekty na rynku kryptowalut były jakieś mega innowacyjne, naprawdę miały jakieś produkty, które no, były takimi powiedzmy game changerami, ale tak jak tutaj też mówiłeś, nie miały odpowiedniego marketingu, nie miały tego elementu związanego właśnie z generowaniem emocji i powiedzmy po jakimś czasie po prostu odchodziły w zapomnienie, pomimo tego, że faktycznie wnosiły jakąś wartość. Więc właśnie to się znowu sprowadza do tego, że w tej chwili rynek nie szuka wartości, nie szuka technologii, nie szuka jakichś przełomowych rzeczy, tylko szuka emocji i tego właśnie musicie też na rynku szukać i wśród projektów, które będziemy sobie właśnie tutaj sprawdzali. To dobra, czy macie na ten moment jakieś do mnie pytania odnośnie tych dwóch punktów, które tutaj omówiliśmy? Z mojej strony może nad czym najbardziej mamy się skupić podczas tego eventu, że tak powiem. Bo ja byłem na różnych eventach, tam na konferencjach, były w ogóle inne branże, więc pytanie jak tutaj mamy się odnaleźć na tym. Za chwilę w kolejnym punkcie przejdziemy sobie przez kilka takich właśnie elementów, które jakby tak po kolei Wam wyszczególnię, o co warto pytać, na co warto zwracać uwagę, ale najpierw chcę Wam właśnie tak zrobić taki wstęp jakby fundamentalny odnośnie tego, jakie macie mieć nastawienie do tego wszystkiego, bo wiem, że być może to, co teraz Wam mówię, jest dla Was takim, no może nie szokiem, ale czymś nowym, tak? Jesteście na rynku no pewnie od niedawna, każdy z Was ma jakiś tam różny staż, więc być może mieliście jakieś inne spojrzenie na to wszystko. Ja też takie spojrzenie miałem na rynek krypto, kiedy tutaj wchodziłem, myślałem właśnie o tym, że to jest technologia, no wiecie, będzie zmieniało świat i tym podobne bzdury. Teraz wiem, że to jest to czysta spekulacja i na tym powinniśmy się skupić, jeśli chcemy tutaj zarobić, tak? Więc jakby to właśnie chcę Wam tutaj dzisiaj przekazać. Ok, zanim przejdziemy sobie już do takich konkretów i odnośnie, powiem sobie tego, na co trzeba patrzeć, o co te projekty pytać, to jeszcze jeden element, który chciałbym omówić, czyli jakby główny powód tego, dlaczego ludzie na rynku tracą. Jakby jak myślicie, co jest takim głównym powodem, dlaczego ludzie na rynku tracą? Pakują się na samej górce, przez właśnie FOMO, nie mają wiedzy. O, emocje, nie? Emocje, nie mają wiedzy, brak wiedzy. Emocje. No tak, to wszystko sprowadza się do emocji, ale tutaj chcemy zrobić takie wyszczególnienie, ponieważ same emocje nie są problemem, bo każdy z nas odczuwa emocje, każdy z nas na tym rynku będąc będzie czuł FOMO, będzie czuł strach, będzie czuł ekscytację, podniecenie. Tego nie da się uniknąć, tak? Trzeba być psychopatą, żeby nic nie czuć i tego się uniknąć nie da, ale to, co ludzi najbardziej rozwala, to co sprawia, że tracą, to jest emocjonalność, czyli podejmowanie decyzji pod wpływem tych emocji, czyli oni pozwalają sobie na to, żeby te emocje kontrolowały ich oraz ich działania, tak? I wszystko sprowadza się do tego właśnie, że jesteśmy na rynku, który tymi emocjami jest przepełniony, tutaj jakby wręcz to kipi wszystko, tak? Osoby, które tym rynkiem sterują, starają się wywoływać wśród nas skrajne emocje, po to właśnie, by było po prostu jak najwięcej osób jak najprościej kontrolować. I waszym głównym zadaniem jest to, żeby w tym całym szaleństwie pozostać po prostu neutralnym, czyli ja mam takie podejście, że nigdy za bardzo jakby w ani jedną stronę, ani w drugą jakby nie pozwalam sobie być emocjonalny, czyli powiedzmy, nie wiem, zarabiając dużo na rynku na jakimś tradzie, nigdy się tym nie ekscytuję, nie podniecam się, to jest po prostu dla mnie część gry jakby, no tutaj po to jestem, żeby zarabiać, więc po co mam się tym ekscytować jakoś specjalnie. I tak samo w drugą stronę, jeżeli tracę, jakaś pozycja nie wychodzi, no to też jest część gry, no jakby nie da się tutaj na tym rynku być i nie tracić, tak? Więc podchodźcie do tego wszystkiego w sposób neutralny, starajcie się być po prostu chłodni, mieć chłodną głowę, myśleć racjonalnie i logicznie i nie pozwalać sobie po prostu tymi emocjami Was sterować, tak? Ponieważ to sprawia,
że ludzie tracą, co sprawia, że ludzie wchodzą w projekty na samych szczytach, to sprawia, że ludzie sprzedają na samych dołkach, zaraz przed tym, zanim projekty znowu odbijają, ponieważ są irracjonalni i nie myślą logicznie, tylko myślą emocjonalnie. I tego chciałbym, żebyście przede wszystkim właśnie na rynku unikali. Ok, przechodząc sobie do punktu 4, czyli takie właśnie najważniejsze elementy, jakich trzeba szukać w tych projektach podczas robienia researchu. I tu już powiedzieliśmy sobie na początku o emocjach, czyli właśnie to jest ten pierwszy element, czyli szukamy projektów, które są ciekawe, które mają jakieś potencjalne zapalniki, które mogą sprawić, że te emocje będą podsycane, tak, jakby w różny sposób, więc to jest pierwszy punkt. Drugi punkt, tak jak powiedziałeś Adam, to jest narracja. I ja zawsze zaczynając research jakiegoś projektu, zaczynam od tego, w jakim trendzie on się znajduje. I zastanawiam się, czy ten dany trend w tym konkretnym cyklu, który mamy przed sobą, będzie po prostu grzany, czy będzie on ciekawy i czy będzie na niego po prostu popyt, tak? W tej chwili takie trendy, jakie widzę, że będą być może najbardziej właśnie grzane w tym cyklu, to są memecoiny, to jest AI, to jest gaming, to jest RWA, być może jeszcze trend restakingu, czy chociażby trend związany z blockchainami modularnymi. To są takie trendy, które widzę najbardziej w tej chwili z potencjałem, ponieważ one mają jakby elementy, które albo właśnie mogą być tymi zapalnikami, tak jak na przykład, nie wiem, AI, które ma dużo zapalników gdzieś tam poza światem krypto. Gaming generalnie to jest taki trend, który jest bardzo prosty do zrozumienia i jakby dużo osób wchodząc na ten takich nowych, no to będzie patrzyło na projekty gamingowe w taki sposób bardziej przychylny, ponieważ są one proste dla nich do no jakby zrozumienia, tak? Każdy wie, czym jest gaming, każdy wie, czym są gry, każdy potrafi się z tym jakoś po prostu, no wiecie, tak połączyć jakby właśnie emocjonalnie, a takie trendy bardziej powiedzmy technologiczne, techniczne, jak nie wiem, właśnie restaking czy modularność, są to trendy, które moim zdaniem będą miały takie swoje 5 minut, będą przez jakiś tam krótki okres czasu grzane, ale nie będą jakieś takie topowe trendy. Memecoiny to jest świetny przykład właśnie tego, czym obecnie rynek kryptowalut w ogóle jest, ponieważ memecoiny rosną dlatego właśnie, że one przede wszystkim nie udają, że są czymś więcej niż po prostu spekulacją, tak? Czyli one dla mnie są czystym odzwierciedleniem tego, czym obecnie rynek kryptowalut jest, czyli właśnie tą czystą spekulacją. Tam nie ma technologii, nie ma utility, nie ma też często teamów, teamy te projekty porzucają często, przejmuje community. W zasadzie tam nie ma nic poza emocjami i to jest świetny przykład właśnie tego, jak obecnie rynek krypto wygląda. A więc mamy narrację. Kolejny element, który tutaj... Właśnie pytanie tutaj, a propos właśnie narracji, jakby z całym tym właśnie swoim doświadczeniem, jak podejmujesz decyzję, bo teraz tak, my jesteśmy gdzieś tam na jakimś etapie hossy, jeszcze czekamy na wejście ulicy, tak, wiadomo, tak jak wspominałeś, ulica wejdzie i takie trendy jak gaming będą dla nich bardziej jasne, no bo to są ludzie, którzy się nie znają za bardzo, tylko po prostu idą za tym, że coś rośnie. I teraz w jaki sposób Ty podejmujesz decyzję, bo teraz ta kolejność, powiedzmy, według Ciebie największy trend AI, później gaming, i teraz co, obserwujesz na przykład, nie wiem, w jaki sposób podejmujesz decyzję, który z tych trendów rzeczywiście teraz chcesz rozgrywać, no bo nie da się być wszędzie, tak? Tak, no to jest dobre pytanie, dlatego nie da się być wszędzie, to jest też klucz, o tym będziemy sobie mówili też w kolejnej lekcji innego dnia, ale generalnie ja na to patrzę w ten sposób właśnie, że w tej chwili na tym etapie hossy, w którym jesteśmy i kiedy, no moim zdaniem już sporo ulicy na tym rynku jest mimo wszystko, ale jeszcze to nie jest jakby taki etap, jak wszyscy czekamy, tak, że Bitcoin tam przebije swoje, teraz znowu ATH poleci powiedzmy, nie wiem, na 100 000, to ja na to patrzę w ten sposób, że jakby w tym roku uważam, że najbardziej grzane jakby takie trendy to będzie właśnie AI, memecoiny, jak restaking, czy chociażby te blockchainy modularne, ponieważ to jest jeszcze moment, kiedy jakby sporo osób takich jest na rynku, które są już trochę dłużej, tak? Jakby mają jakieś doświadczenie, znają się na tym, a na przykład takie właśnie trendy proste jak gaming będą najbardziej grzane jakby w przyszłym roku, kiedy ta hossa powiedzmy nam się rozkręci potencjalnie na dobre, ponieważ właśnie wtedy będzie wchodziło sporo nowych osób i one będą szukały czegoś, do czego są w stanie jakby się, no z czym są w stanie się połączyć, tak? Czyli właśnie będzie między innymi gaming. A jak tego szukam, no to ja generalnie po prostu sobie kategoryzuję różnego rodzaju treści, na przykład na Twitterze mam swoje listy i tak na przykład wrzucam sobie projekty, które właśnie są z trendu gamingu, osoby, które tworzą treści o gamingu, osoby, które tworzą treści o AI i po prostu wchodzę sobie w daną listę i mam wtedy zagregowane informacje odnośnie konkretnego
trendu, więc widzę, ile tam się o tym pisze, jak bardzo jest to popularne, czy w tej chwili jakby jest to w ogóle właśnie taka narracja, czy też jakby jest to bardziej wyciszone i lepiej skupić się na czymś innym, ponieważ w obecnym cyklu właśnie jeden z problemów jest to, że wszystkiego jest za dużo, nie? Mamy dużo projektów, trendów, platform, wszystkiego jest po prostu za dużo i ten kapitał jest mocno w tej chwili rozwodniony, więc warto właśnie przeskakiwać sobie między różnymi narracjami i wykorzystywać po prostu trend i to, że coś dzieje się na przykład w tej chwili w AI czy w memcoinach i poczekać na to, na przykład gdzieś tam w gamingu zacznie się to także bardziej rozkręcać. A jeżeli chodzi o później analizę na przykład on-chain, to już w ogóle jakby zaczynasz od trendu, później fundamenty i czy też wchodzisz głębiej w jakiś on-chain? Teraz właśnie o tym powiemy, bo jak już mamy ustalone, czy jest to projekt właśnie z dobrego trendu, czy ten trend ma potencjał, żeby rosnąć, to kolejnym elementem, na który musicie swoją uwagę zwrócić, to jest kluczowe, a czego dużo osób nie robi, bo albo im się nie chce, albo nie rozumieją, jakby, a to jest klucz, to jest tokenomia. Czyli tokenomia generalnie, mówiąc najprościej, jest to sposób dystrybucji tokenów danego projektu, tak? Czyli powiedzmy przykładowo Bitcoin. Tokenomia Bitcoina wygląda tak, że maksymalnie będzie 21 milionów tokenów, tak? To jest jakby total supply Bitcoina. W tej chwili mamy tam około 19,5 miliona, czyli powiedzmy pozostało tam jeszcze jakieś 1,5 miliona tokenów, które pojawią się na rynku, tak? Czyli to jest podaż, która na rynek jeszcze nam wejdzie. I jakby tokenomia to jest taka rzecz, która też bardzo często potrafi projekt zabić, ponieważ szczególnie widać to teraz na rynku właśnie, kiedy wychodzi dużo takich projektów, które powiedzmy na samym początku mają, nie wiem, 7% swojego supply jakby na rynku, a więc 93% pozostaje jeszcze do uwolnienia, a ich waluacja to jest na przykład, nie wiem, 12 miliardów dolarów. Jest takich kilka projektów, nie wiem, jak chociażby Starknet czy Ethena. I to są generalnie projekty, które moim zdaniem jakby nie mają dużego potencjału na ten cykl, ponieważ ta podaż, która będzie pojawiała się teraz na rynku, będzie sprawiała, że jakby ta cena będzie cały czas się rozwadniała. I to są takie projekty typowo tworzone moim zdaniem pod fundusze inwestycyjne, które po prostu mają na tym zarobić. Więc waszym zadaniem, szukając tych projektów, rozmawiając z tymi teamami, czy robiąc sobie research gdzieś tam na własną rękę przed swoim komputerem, jest sprawdzanie tego, kto i kiedy i jak dużo tych tokenów może Wam na głowę zrzucić, tak? No bo często osoby, które ekonomii nie rozumieją, wchodzą w jakiś projekt, bo podoba im się właśnie na przykład narracja, czy są fajne emocje, czy community jest ciekawe, ale na przykład nie patrzą w ogóle na to, że nie wiem, za jakiś czas ten projekt będzie miał jakieś duże uwolnienie tokenów, które po prostu sprawi, że duża podaż pojawi się na rynku, więc bardzo ważne jest to, by patrzeć właśnie też na przykład po jakich cenach, nie wiem, wcześniej inwestorzy kupowali ten projekt, jak dużo są już na plusie, czyli jeżeli jakiś projekt, nie wiem, dawał wcześniej inwestorom dostęp do swojego projektu na bardzo wczesnym etapie, na bardzo niskich wycenach i na przykład są w tej chwili, nie wiem, razy 30 już na plus i na przykład mają za jakiś czas jakieś uwolnienia, aby w ten projekt wchodzicie, no to potencjalnie jesteście dla nich po prostu takim exit liquidity, więc generalnie zasada jest taka, że im więcej jakby podaży jest już w obiegu na moment, kiedy Wy wchodzicie w ten projekt, tym lepiej, ponieważ nie ma tego ryzyka związanego z tym, że będzie pojawiało się dużo tych jakby tokenów w obiegu. I to znowu wracamy do memcoinów i to jest kolejny powód, dlaczego memcoiny tak bardzo rosną, dlaczego tak bardzo są popularne, ponieważ one w większości przypadków mają już na starcie całą podaż w obiegu, czyli tam nie będzie kolejnych tokenów się pojawiało, nie będzie żadnych vestingów, uwolnień, tylko wszystko jest już po prostu na rynku, więc jest to dużo prostsze, nie trzeba się zastanawiać nad tym właśnie, kto po ile wchodził, za kiedy ma jakieś vestingi, uwolnienia i tym podobne rzeczy, więc tokenomia jest bardzo ważna. Czy do tego macie jakieś pytania? Dlaczego memcoiny mają już uwolnione wszystkie tokeny? Dlaczego memcoiny mają uwolnione już zazwyczaj wszystkie tokeny? Bo tak jest najprościej, a memcoin ma być po prostu prosty. Tam po prostu, wiesz, memcoiny najczęściej są robione na kolanie przez kogoś. To nie jest tak, że, nie wiem, budowanie memcoina trwa 2 lata, tak jak niektórych projektów takich typowo fundamentalnych, tylko po prostu jest to szybka akcja, jakby tam najczęściej też jakby te kreatory, które są do memcoinów, to nie mają takiej nawet opcji, ponieważ memcoin ma być jak najprostszy. To też dobrze pokazują memcoiny na przykład, które chcą tworzyć dookoła swojego projektu jakieś utility. Takie memcoiny nie wychodzą, bo memcoin nie ma być utility. Memcoin ma być memcoinem, ma być prosty, jak najprostszy. A jeżeli chodzi o takie właśnie historie, może jesteś w stanie coś przytoczyć, jak spompowały, w jaki sposób, wiesz, te memcoiny, które, bo rozumiem tam Dogecoin, okej, Elon Musk, tak, no to każdy zna Elona i po prostu śledzi jego tweety,
ale co z tą resztą, nie? Czemu akurat te się przebiły, co one miały w sobie, nie? Jakby... To jest dobre pytanie i tutaj bym rozdzielił memcoiny na dwie kategorie, bo w tej chwili to też trochę się zmieniło w memcoinach. Kiedyś te memcoiny jak Dogecoin, Shiba, no to były memcoiny, które były pompowane właśnie na przykład przez Ilona, przez jego tweety, czyli generalnie przez osoby znane, które mają jakiś tam wpływ na rynki. No i powiedzmy to był taki największy zapalnik. A memcoiny tej nowej generacji, takie na przykład jak chociażby WIF na Solanie, który gdzieś tam w ciągu pół roku dobił do market capu na poziomie 4 miliardów dolarów, to jest przykład memcoina typowo jakby takiego organicznego, czyli mamy memcoiny organiczne, ale też są jeszcze drugi typ memcoinów, który w tej chwili da się zauważyć i są to memcoiny takie powiedzmy no generalnie korporacyjne bym powiedział, czyli są memcoiny, które jakby są pompowane przez różnych dużych graczy, przez różne fundusze, które widząc okazję w tym, że memcoiny rosną, chcą też na tym zarobić. Takim dobrym przykładem może być ten memcoin BOME, także na Solanie, który w ciągu jednego dnia dobił do 1,5 miliarda dolarów. No, to się nie dzieje normalnie, to jakby no nie ma szans, tak? Tak byśmy teraz stworzyli swojego memcoina i żeby on dobił do 1 miliarda. No, teraz jest coraz więcej tych memcoinów, które są pompowane przez giełdy, przez fundusze i różnego rodzaju gdzieś tam właśnie takie no, dużych graczy, którzy po prostu chcą jak najbardziej go spompować i potem powiedzmy wyciągnąć jak więcej z tego płynności. Nie miałem okazji Ci podziękować teraz, dzięki. Nie ma sprawy. Dobrze Ty zarobiłeś. Słuchajcie, gdybyście chcieli mieć dostęp do właśnie tego typu rozegrań, jakie widzieliście przed chwilą tutaj w salonie z uczestnikami, to poniżej w opisie macie link do grupy z pierwszeństwem do areny tradingu i tam możecie dowiedzieć się po prostu więcej odnośnie właśnie członkostwa, odnośnie ceny i generalnie wszystkiego, co musicie wiedzieć po prostu przed dołączeniem do areny. Ja osobiście na arenie zaczynałem jako członek, kupiłem tam członkostwo właśnie jakieś 1,5 roku temu i później dopiero zostałem także adminem i pomagam właśnie uczestnikom w rozgrywaniu lock-upów, memcoinów oraz innych altcoinów. Także znam tą grupę od podszewki, przeszedłem po prostu przez wszystkie takie szczebelki, jeżeli chodzi gdzieś tam o hierarchię, także z czystym sumieniem mogę tą grupę po prostu polecić, jeżeli interesujesz się właśnie lock-upami, memcoinami, altcoinami, czy generalnie po prostu rynkiem krypto, tradingiem, to uważam, że arena jest świetnym miejscem dla Ciebie. Więc wracając do tych memcoinów, no to na to pytanie odpowiadając, to ja w tej chwili widzę, że mamy memcoiny właśnie takie typowo organiczne. I to są memcoiny, które są rozwijane przez community, czyli generalnie w memcoinach takim najważniejszym punktem jest społeczność. Jeżeli społeczność jest mocna, społeczność wierzy w projekt, społeczność ma dobre emocje i te emocje pompuje, to projekt będzie rósł i takim przykładem właśnie jest WIF, który WIF nawet jest memcoinem, który miał swoją reklamę na tej kuli w Las Vegas ogromnej. Tam community zebrało wspólnie ponad 650 000 dolarów po to, żeby kupić reklamę WIF-a tam. I to jest właśnie to. To jest cały clue memcoinów, czyli są one rozwijane głównie przez community. Tam najczęściej deweloper bardzo szybko ten projekt porzuca i potem powiedzmy dalej to już community sobie rozwija. To co wiem, to na przykład taki memcoin Floki, on jakby coś tam sobą reprezentuje, tak? On nie tylko jest taki memcoin, tylko... Tak, no Floki to jest generalnie memcoin, który no jest takim trochę wyjątkiem, bo on zbudował wokół siebie cały ekosystem. Czyli generalnie tam mamy różnego rodzaju rzeczy. Mamy jakiś most, mamy właśnie mamy też projekt, ten TokenFi z trendu RWA, który jest powiązany z właśnie tym projektem. Więc to jest akurat taki dobry przykład memcoina, który generalnie stał się czymś więcej, ale z początku to też był typowy memcoin rozwijany właśnie przez społeczność, a dopiero potem jakby, kiedy miał już dużą waluację, dużą market cap, to pojawiły się też inne rzeczy, nie? Więc jakby to też... Dlatego pewno ten token FI trochę spompował, tak? Z początku, dlatego że Floki też tak się... No, TokenFi akurat to jest po prostu, no, ten token mieliśmy na arenie, tak? Tam w portfolio go wrzucałem, on teraz jest na plusie tam chyba 400%, coś takiego. No ja go kupowałem dlatego właśnie po pierwsze, że jest to część ekosystemu Floki, a Floki ma bardzo mocne community, jakby tam te community jest jedno z najmocniejszych. No i jakby to był taki główny powód, no ale drugim powodem była narracja RWA, która moim zdaniem dalej będzie grzana. No i właśnie na tym ostatnim takim wzroście tej narracji RWA, to też TokenFi bardzo mocno urósł, nie? Ten FI też jest jakby trochę AI, bo ja czasami jak wchodzę na CoinGecko i widzę, że on jest jakby pod AI i pod RWA podpinany. Być może coś tam zostało zaimplementowane w ostatnim czasie, tak dokładnie nie wiem, ale no generalnie jest to projekt, który tworzy infrastrukturę do tokenizacji dowolnych aktywów, czyli każdy może sobie tam wejść i bez kodowania stokenizować sobie, nie wiem, cokolwiek, ten safe czy coś, nie? I zamienić to na tokeny. Dobra. I przechodząc sobie dalej, kolejny punkt, który też jest bardzo ważny, to jest zespół, który stoi za projektem, tak?
Dużo jest projektów, które mają zespół, który jest anonimowy, nie możemy sprawdzić ich historii, nie możemy zobaczyć, czy robili jakieś projekty, nie możemy sprawdzić, czy pracowali w jakichś firmach, więc to jest zawsze utrudnienie, no i tego elementu nie przeskoczymy, tak? Jakby to jest zawsze jakiś minus w takich projektach. Pomijając oczywiście Memcoin, no bo Memcoin nie potrzebuje tego, żeby mieć jakiś w ogóle zespół. Ale projekty, które budują coś konkretnego, albo udają, że budują coś konkretnego, bo to jest jakby jednoznaczne, patrząc jakby w perspektywie cyklu, no to dobrze by było, gdyby miały jakieś doświadczenie. Dobrze by było, gdyby można było sprawdzić na przykład, nie wiem, LinkedIny tych projektów, tak? Zobaczyć sobie, jakie mają doświadczenie, czy pracowali w jakichś firmach technologicznych, czy rozwijali jakieś projekty w przeszłości i tym podobne rzeczy. Więc to też jakby jest ważny punkt i o to możecie ich pytać, tak? Będziecie dzisiaj tam, to pytajcie ich o to, kim jest założyciel, czy ma jakieś doświadczenie, gdzie pracował wcześniej, ile lat jakby tam pracował, żeby jakby stworzyć sobie taki obraz tego, czy są tam osoby ogarnięte, ponieważ jeżeli są tam osoby ogarnięte, no to najczęściej jest tak, że powiedzmy one dowiozą to, co mają dowieść, tak? Jakby nawet jeżeli nie dowiozą, to zrobią odpowiedni marketing i też będzie dobrze, jakby no to tam wszystko do tego się tak sprowadza, więc jakby zespół oraz jego doświadczenie też jest bardzo istotną kwestią, żeby sobie to sprawdzać. Ok, i tak naprawdę jeżeli chodzi o taki research tych projektów, na co warto patrzeć, to by było w sumie tyle. Pytanie, czy Wy macie coś jeszcze tutaj do dodania? Myślicie, że coś jeszcze na przykład warto by było gdzieś tam zaimplementować? Macie jakieś pytania? To śmiało teraz możecie jeszcze podpytać. Może z mojej strony takie najbardziej czerwone flagi, które od razu Ci włączają jakiś alarm, że wszystko jest wspaniale, powiedzmy, ale coś jest tutaj nie tak i intuicja Ci mówi, że to tylko kwestia czasu. No to po pierwsze jakieś takie zbyt ambitne wizje, jakieś zbyt ambitne cele. Często jakby przeglądając white papery projektów możemy, nie wiem, przeczytać, że chcą oni, nie wiem, zrewolucjonizować jakby całą infrastrukturę jakby, nie wiem, w Europie czy na świecie, albo chcą wpłynąć na życie, nie wiem, 5 miliardów ludzi, takie wiecie, liczby z kosmosu, nie? Jakby, które są powiedzmy, no jak na projekt krypto widać od razu na pierwszy rzut oka, że są nierealne, to często jest dla mnie taka, może nie czerwona, ale powiedzmy żółta flaga, że coś tam jakby aż się za bardzo odkleiło chłopakom. Kolejna rzecz, no to na pewno jest tokenomia, czyli jeżeli widzę na przykład, że nie wiem, większość podaży, która jakby będzie na rynku, jest w rękach wczesnych inwestorów i na przykład mają oni, nie wiem, miesiąc vestingu albo mają te tokeny od razu, no to wiem, że powiedzmy większość z nich i tak te tokeny zrzuci i prawdopodobnie będzie tam wtedy dump ceny, więc to jest taka na pewno też czerwona flaga. W sumie z takich dwóch największych to myślę, że to. A to wpływa na przykład, jeżeli wszystko, reszta powiedzmy, jest fajnie, nie? No. I masz teraz taką ochotę, że rozegrać to tak short term, że tak po prostu. Tak jak tutaj Maciek, przepraszam, Marcin. No. Tak jak tutaj Marcin właśnie, że na jeden dzień. A czyli jeżeli to wiesz, mówimy o rozgraniu jakiegoś projektu na jeden dzień, to tak naprawdę nic nie musisz sprawdzać. Wystarczy po prostu wejść i będzie albo nie będzie, nie? A my tu bardziej o projektach, w które chcecie zainwestować powiedzmy na tą hossę, które chcecie trochę dłużej przytrzymać, które chcecie znaleźć na wczesnym etapie, wejść w nie, no i powiedzmy poczekać aż urosną, tak? Powiedzmy, no bo na rynku kryptowalut najwięcej zarabia się na altcoinach, które kupujemy wcześniej i które mamy jaja, żeby przytrzymać trochę dłużej, nie? No bo to też jest już kolejna kwestia, czyli jakby wytrzymanie wzrostów. To jest już inny temat na inną rozmowę, no ale generalnie do tego się sprowadza i tego właśnie dzisiaj chciałem Was nauczyć, aby te projekty w taki sposób weryfikować, tak na to patrzeć. Więc reasumując, jakby pamiętajcie, że rynek kryptowalut to jest w tej chwili czysta spekulacja, każdy chce zarobić, tak samo projekty, tak samo Wy, tak samo fundusze inwestycyjne, wszyscy chcą zarobić, każdy chce wykorzystać moment, jaki w tej chwili jest na rynku, czyli tą całą bańkę. I o tym nie zapominajcie, nie dajcie sobie wymawiać jakichś tam głupot, nie bądźcie naiwni, tylko patrzcie na rynek przez pryzmat po prostu tego, czy na tym macie potencjał, żeby zarobić, czy też nie. Kolejna rzecz, czyli jakby patrzcie na emocje, patrzcie na to, gdzie są emocje, gdzie te emocje płyną, szukajcie w projektach tego, co może sprawić, że te emocje się pojawią, szukajcie zapalników, które mogą sprawić, że te projekty będą rosły.
Pamiętajcie o tym, aby nie być emocjonalni na rynku. Emocje będą Wam towarzyszyły cały czas. Często będzie to trudne do zniesienia, często te emocje będą skrajne. Życzę Wam tego, by to były emocje skrajnie pozytywne, abyście, powiedzmy, siedzieli przed wykresem o 3:00 w nocy i po prostu myśleli, czy sprzedać już ten projekt, czy jeszcze go nie sprzedać, bo macie taki zysk. Tego Wam oczywiście życzę. Patrzcie na takie najważniejsze elementy w projekcie, czyli właśnie tokenomia, narracja, team, generalnie właśnie znowu te kwestie związane z zapalnikami. No i taka jeszcze ważna rzecz na koniec, tak żeby to spiąć klamrą, to pamiętajcie o tym, aby nigdy nie przywiązywać się do swoich projektów. Nie przywiązujcie się do swoich tokenów, które macie w portfelu. Traktujcie je tylko i wyłącznie jak cyferki, które jakby no, mają dać Wam profit, tak? Nawet jeżeli jakiś projekt współgra z Wami pod kątem wartości, podoba Wam się, nie wiem, jakby światopoglądowo jest dla Was taki, że po prostu z nim rezonujecie, to nigdy, ale to nigdy się do niego nie przywiązujcie w taki sposób, że mówicie, że ja to będę trzymał, bo lubię ten projekt. Jeżeli chodzi o takie projekty, o których dzisiaj mówiliśmy, czyli powiedzmy takie typowo gemy pod hossę, czyli projekty no powiedzmy nie na 2-3 dni, tylko bardziej, żeby przytrzymać się długoterminowo, no to ja nigdy po pierwsze nie wchodzę jedną częścią, jedną paczką, tylko najczęściej rozbijam sobie to na kilka, najczęściej są to 4 paczki, które gdzieś tam powiedzmy mają mi tą cenę uśrednić, tak? Jakby patrzę na to, czy projekt jest w tej chwili gdzieś tam na swoim ATH, no to wtedy najczęściej czekam, aż trochę spadnie, albo kupuję sobie pierwszą właśnie paczkę, tak zwaną kotwicę, czyli żeby już w tym projekcie być. Potem jak spadnie, to dokupię, a jak nie spadnie i pójdzie do góry, to przynajmniej mam już jakąś tam część. Więc to jest to. Najczęściej w takich projektach też staram się wyciągać ten swój taki wkład. Jeżeli powiedzmy projekt robi mi, nie wiem, 100%, 200%, jakoś tam dosyć szybko, to staram się to wyciągnąć i zostawiać sobie już takiego dużego mumbaga, który jakby no, jest moją taką pozycją bez ryzyka, tak? Czyli jak spadnie, to wyjdzie na zero, jak urośnie, no to już czysty profit. A jeżeli chodzi o realizację zysków, to tak samo jak wchodząc, nigdy nie wychodzę jedną częścią, czyli najczęściej realizuję zyski także w 3-4 paczkach. No i najczęściej zawsze zostawiam sobie przynajmniej 10% takiego mumbaga, który ma mi po prostu, no, ma mi dalej ekspozycję na ten projekt, w razie gdyby on jeszcze jakoś tam bardzo mocno miał wzrosnąć. No i tak to w tej chwili wygląda. Większość projektów, które w tej chwili kupuję, tych właśnie takie typowo gemy, są to projekty, które będę sprzedawał najprawdopodobniej dopiero gdzieś tam w początkiem kolejnego roku albo końcówką tego roku, czyli generalnie w tej chwili to jest taki okres dla mnie akumulacji, żeby potem właśnie gdzieś tam realizować zyski za kilka miesięcy, jak już ta narracja będzie jeszcze lepsza na rynku. Okej, ostatnie pytanie, już się zamykam, obiecuję. Największy fuck up, który pomoże nam uniknąć właśnie takiego błędu? Czyli tak ogólnie, tak? Tak, twój na przykład, nie? Taki wiesz, który teraz już jest wyryty na sercu, że już tego nigdy nie zrobisz. No, generalnie tak ogólnie rzecz mówiąc, no to taki największy fuck up, jaki ja robiłem, może nie fuck up, ale takie złe podejście, które sporo mnie nauczyło, to było patrzenie na rynek w taki sposób bardzo ograniczony, czyli z perspektywy tylko dzisiejszych wzrostów, a nie potrafiłem na początku tak patrzeć na rynek tak w dłuższym terminie, tak? Czyli to, czego większość osób na rynku właśnie nie potrafi, czyli większość osób patrzy na to, że nie wiem, dzisiaj Bitcoin jest po 70 000, to jestem happy, fajnie. Drugiego dnia jest po 66, jestem smutny i po prostu takie podejście bardzo krótkoterminowe, a jak się popatrzy na ten rynek tak w dłuższej perspektywie, zobaczy się jakby rzeczy, których no inni nie widzą albo jakby nie chce mi się jakby o tym myśleć, no to też zmienia się w ogóle mentalność i w ten sposób gdzieś tam jesteście w stanie podejmować dużo lepsze decyzje. Na taki, nie wiem, największy fuck up jednorazowy, no to było na przykład to, że nie zostawiłem sobie mumbaga w projekcie Pepe, w który wchodziłem dosyć wcześnie, bo tam poniżej $100 000, a sprzedawałem go na 17 milionach, po czym Pepe zrobiło prawie w tej chwili 3 miliardy, więc to był taki fuck up. Ale tak, w tym co ty siedzisz, to chyba po prostu ciężko jest z tymi wahaniami. Dzisiaj już sypiam dobrze. Więc no, dzięki. Nie? Dzięki Wam również, możemy się zbierać. Miejmy nadzieję, że ta lekcja dała uczestnikom więcej pewności siebie, którą będą mieli okazję zaraz zweryfikować.
zapraszam Was także na nasze telegramy, m.in. mojego, Marka, Łukasza, ponieważ tam każdego miesiąca odbywają się różnego rodzaju konkursy, które mają jakąś konkretną pulę nagród. Ta pula wędruje właśnie dla naszej społeczności i każdy po prostu może brać w tym udział. Poza tym oczywiście pojawiają się tam wartościowe treści odnośnie rynku kryptowalut. Na mojej sekcji jest to głównie jakby temat low-capów, memcoinów, altcoinów. U Marka są to jakieś tam analizy rynkowe, u Łukasza jakieś tam inwestycje długoterminowe, więc każdy z tych telegramów po prostu ma jakąś konkretną wartość i uważam, że warto jest tam być. Także tutaj poniżej macie właśnie do nich linki oraz także pojawią się do nich tutaj teraz QR-kody, więc każdy z Was może sobie tam spokojnie dołączyć, sprawdzić, który z tych telegramów Wam pasuje najbardziej. Słuchajcie, jedziemy na konferencję, zostało nam jakieś 15 minut i będziemy przez kilka godzin penetrować troszeczkę ten świat kryptowalut od podstaw. Dzisiaj chłopaki są pod opieką Tomka Degena, więc on im trochę powoli opowiada o tym wszystkim, wdraża ich dalej. Widzieliście już odprawę, a teraz jest dalsza część tego całego przedsięwzięcia. Pokażemy już tak w świecie fizycznym od podstaw, jak to wszystko wygląda, żeby chłopaki mogli też jakieś znajomości nawiązać, networking i trochę tak się po prostu ten świat wdrożyć w bardzo dynamicznej formie. Więc sam jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało. Jedziemy i zaraz Wam wszystko pokażemy. Ja to powiem szczerze, że byłem na wielu targach. Każdy sobie zawsze kreuje jakąś w głowie wizję tego i tam po prostu stoją te projekty i próbują zagadywać do odwiedzających i sprzedają swój produkt, jak to wszędzie, no nie? Nie wiem, czy to tak rzeczywiście będzie wyglądało. Plus będą chyba jakieś te, nie? Prelekcje. Pierwszy raz na czymś takim będę, także naprawdę mega doświadczenie. Staramy się szukać projektów, które są jeszcze mało znane, powiedzmy mają, nie wiem, mało obserwujących na Twitterze, są jeszcze takie nie do końca rozwinięte i staramy się szukać tych rzeczy, o których Wam mówiłem. To jest ich pierwsza konferencja krypto, więc niektórzy są lekko zestresowani. Z kim przystajesz, taki przystajesz. Tak. Po tych 2 tygodniach będziemy... Dlatego to, co wam mówiłem o tym ratownictwie medycznym, że mógłby się, wiesz, autobus rozwalić przed tobą, jesteś w stanie to ogarnąć sam. I tak tutaj będziesz tak naszpikowany tą wiedzą, że po prostu, wiesz, wchodzisz, otwierasz lapcia i działasz. I zawsze jak gdzieś, nie wiem, mam jakąś statną pozycję, no to po prostu jak najszybciej staram się z nią uporać, wyciągnąć wnioski i po prostu zamknąć i skupić się na tym, co dalej, nie? Bo jak tego nie zrobisz, będziesz tak się tym zamęczał, no to kompletnie mental się zmienia, nie? Ja lubię bardzo konferencje. Z takiej konferencji myślę, że można bardzo dużo wynieść. Po prostu usłyszeć różnych prelegentów, trochę zobaczyć, jak ten świat właśnie ekspertów się spotyka w jednym miejscu, bo to jest blockchain, to jest taki cyfrowy temat, ogólnie technologia i wiele się dzieje przed ekranami, ale osobiście pojechać, zobaczyć. Zapraszamy tutaj do nas. Tomek przygotował dla Was małe Tak. co nieco, żebyście mogli tutaj w ogóle wejść na tą konferencję naszą. Tak. Takie pasowanie może, Tomku. Panowie, słowem wstępu, stoimy tutaj przed królestwem kryptowalut. Mamy tam pełno projektów, niektóre okażą się sukcesem, inne porażką. Naszym celem jest je zweryfikować. A ja w tym momencie posuję Was na rycerzy, którzy mają właśnie tego dokonać. Także po kolei każdy z Was otrzymuje tutaj wejściówkę, pasowanie na ucznia. Dzięki. Chwała ojczyzny. Tomku, zrób z siebie, daj z siebie wszystko, tak żeby chłopaki po prostu dowiedzieli się czegoś dzisiaj, żeby poznali trochę tego świata. No, czas ucieka, więc panowie, no zapraszamy, idziemy się tutaj rozeznać troszeczkę. Co tam masz? Dostałem ulotkę z Bitcoinem i Elonem Muskiem i jakimś młodym cedetem. Nie wiem, co to oznacza. Wygląda jak na scam. To nawet spadło. Już szybko, zanim wystartowało. Szybko spadło. Uważam, że jeżeli ktoś przychodzi na te targi i inwestuje swój czas i pieniądze, to na pewno jest to jeden taki fajny krok, który wykonuje, żeby gdzieś tam pokazać, że nie jest scamem, ale wiadomo, tu w dzisiejszych czasach, tak jak już wspominałem, niczego nie można być pewnym. Ja znalazłem tam taką fajną grę typu losowanie, jakieś tam loteriada, więc to jest tam dogadane, chłopaki będą uczestniczyć i pokażemy, jak to wszystko... Na targach uczestnicy trafili na promocyjną grę jednego z projektów. Zobaczymy, jak im poszło. And if you guys want to participate also in the game, you can participate as well. Dostałeś? Dostałem bilety, które muszę zarejestrować i wpisać swój unikalny numer. Ups, pudło.
not scam, bro. I'm joking. Your friend discouraged. No, I'm just joking, man. Dostałem torbę, piłeczka do ćwiczenia ścisku. Więc obecnie idziemy do naszego towarzysza Marka, którego wcześniej zgubiliśmy, ponieważ rozmawia on tutaj z członkiem projektu, który sam inwestował i zrobił na nim całkiem dobry profit, więc idziemy zobaczyć, o czym tam rozmawiają. Targi to świetna okazja, aby poznać twórców projektu i uzyskać informacje z pierwszej ręki, aby dowiedzieć się czegoś interesującego. Targi krypto stają się coraz bardziej popularne. W Polsce organizowana jest m.in. coroczna integracja areny tradingu. Jest to świetna okazja, aby porozmawiać z ludźmi na żywo. Okej, więc teraz zrobimy sobie mały challenge, w którym uczestnicy będą mieli zadanie po prostu przejść tutaj po całym tym hangarze i po prostu porozmawiać z różnymi projektami. Dobra, więc mamy trochę małą zmianę planów, ponieważ konferencja jest tak wciągająca, że każdego gdzieś wciągnęło. Dwóch znaleźliśmy, zostało jeszcze dwóch. Co się dzieje? No musimy nagrywać, więc... No w kulki gramy? Tak. Szukamy kolejnych. A więc mamy prawie wszystkich. No, Marek gdzieś tam zaginął, ale to trudno. Znajdziemy. Generalnie panowie macie teraz taki challenge. Waszym zadaniem jest przejście tutaj po całym tym hangarze i po prostu pogadać z jakimiś projektami i zweryfikować je pod kątem 3 czynników. Pierwszym z nich jest to, o czym mówiłem jako najważniejsze, czyli potencjalne zapalniki. Druga rzecz jest to narracja, w jakiej się obraca i czy narracja jest po prostu ciekawa. Oraz trzecia rzecz jest to sensowność tokenomii. Zobaczmy coś z trendu AI. Zobaczcie, ile mają followersów na Twitterze. To jest najważniejsze. 7000, dość mało. Średnio, ale zapytamy czym się zajmują. Can we ask you some questions? What is it about? Like, what is Chart AI? Yeah, so it's an AI-powered tool, and it's basically assisting traders with technical analysis on charts. So, and this is the founder, so he'll be really? Okay. doing a video. All right. Okay. Hi. Yes, of course. Yeah, no, akurat znam. Mają kilka jakichś takich... Wrzucają w ten swój model AI, tak, który to mierzy. Tak. Mamy naszego uciekiniera, dołączył do nas Marek. Ta wiedza, którą się powiedzmy tam zapoznajesz poprzez ekran, czy nawet w rozmowie z kimś przez Telegram, czy Discord, czy Twitter, no to jest, nie widzisz emocji tego człowieka, nie można na żywo powiedzmy też zapytać się jakieś takie pytania, które może ktoś się nie spodziewa. Well, I think you should focus on Bitcoin, right? Because it's going to be the money. It is the most solid cryptocurrency out there. Everything else is not as decentralized. If you're a serious DJ, you go into the meme coins and you make it big, you might want to take some of that money and put it into Bitcoin. Yeah. So everyone's seeing what's happening there, and so they're going to want to reproduce what Solana has, but make it actually stable, not sometimes online. Or SOL when you try to make a transaction. Exactly. Okay, I see what you think about SOL then. Okay, we don't have to ask about Solana in that case. Any kind of RWA, governments can steal, and they have. This is why, Andrew Tate, most of the stuff that, the government couldn't confiscate because they didn't know he has owns. So that's what's the problem with RWA is that if the government knows you have it, they can take it. They can hold you hostage and tell you, hey, you know what? We don't like what you're doing over there. So, you didn't pay your taxes now, did you? Oh, okay. Well, but I did. We believe you didn't. Thank you. Thank you. Now it's up to you to prove it. Exactly. Now we've got nothing. Prove it. W ogóle wiecie, z kim rozmawialiście w tej chwili? Mówi kiedyś, że jak był Bitcoin po $1, to on wtedy kupił i mówił, że to będzie coś wielkiego, no nie? Ale nie pamiętam jak się nazywa. Większych jakby influencerów, taka wręcz postać ikoniczna w świecie krypto, więc fajnie, że mieliście okazję z nim pogadać. Jest to tak jakby patrząc na niego gdzieś tam przez social media, naprawdę ciekawa persona. Swoim marketingiem. A co tu się dzieje? No nic, Polaki. Mówią na nas, Widać, że ekipa staje się coraz bardziej pewna siebie. Rozkręcili się i idą poznawać kolejne projekty oraz osoby. Please tell me, who is ScienceSoft? What you guys doing? ScienceSoft is an international company. We're doing custom software development projects. Where do you see yourself in 5 years?
at the top of the market. Yeah, everyone. Już się pogodziłem z tym, że krypto po prostu jeszcze jest na takim etapie, w którym głównie to jest spekulacja, aniżeli rzeczywiste, realne zmienianie, ulepszanie świata i rzeczywistości. This is our 6th edition for Crypto Expo Dubai, and we are very happy to have you all guys here and all the exhibitor and the conference and the speaker as well. So we have a 2-day events. Every year we are organizing this event, and I feel for crypto community is most important because people can connect and grow, learn from each other. Because in crypto you see people don't believe anyone very easily. So they need trust. So when you have a community, you can at least rely on someone for knowledge, for advice, and at least knowing about the trends and updates in the crypto. A więc słuchajcie, moi drodzy, więc my tutaj już powoli kończymy. Będziemy się wspierali z eventu. Myślę, że chłopaki tutaj wyciągnęli sporo wartości dla siebie, ale jeszcze to wszystko przegadamy także na miejscu już w willi, gdzie sobie po prostu omówimy takie, powiedzmy, bardziej szczegółowe rzeczy, wymienimy się jakimiś wnioskami, po prostu przemyśleniami, tak aby po prostu z tego dnia wyciągnąć jak najwięcej, więc panowie, zbieramy się chyba, nie? Tak, i pamiętajcie również o tym, że te projekty, które będziemy pokazywać, tak, w tym nagraniu i do których podchodzą uczestnicy, nie są w żadnym stopniu z nami powiązane, także traktujcie to przez takim bardziej przymrużeniem oka i bardziej jako takie po prostu ćwiczenie dla uczestników, żeby mogli sobie wypytać, tak, o zalety tych projektów, jak i o ich wady, także nie inwestować w te projekty, trochę proszę. Przełamanie strefy komfortu. To są randomowe projekty, które sobie po prostu walidujemy, pokazujemy, jak to działa w świecie rzeczywistym. Ekipa trafi dziś do serca kryptowalutowego świata, siedziby jednej z największych giełd krypto. Muszą zapoznać się z tym, jak ten cyfrowy gigant działa od środka. Przyjechaliśmy pod siedzibę Bybit, wjechaliśmy na górę windą. Otworzyła nam drzwi Melanie z Bybita. Z tego co wiem, jest to osoba, która jest twarzą Bybita dla gości, ekip, partnerów, z którymi współpracują. Co? W końcu coś, co Cię interesuje. Ale po prostu jest genialny ten film. Meeting rooms, I will just do this big. Fajnie nas tam oprowadziła po całym biurze, pokazała, jak właśnie wszyscy tam pracują i trochę opowiedziała o giełdzie. We literally work 24/7 like crypto, right? Sure thing. So from time to time you have to refresh your mind. Biuro bardzo fajne. Z chęcią bym sam popracował w takim biurze. Fajnie zobaczyć jakby od podstaw, jak to działa. Siedzimy na tym rynku, mamy jakby jakieś swoje pieniądze w tej firmie, którą właśnie teraz odwiedzamy, więc no, spoko, że są za tym jacyś ludzie, tak? Bo różnie to bywa w dzisiejszych czasach. I teraz możemy zobaczyć, jak tutaj wygląda ich praca codzienna. Jakby głównym tematem było członkostwo, tak jakby VIP, co z jednej strony było fajne, ale z drugiej strony też jakby ja chciałbym się bardziej dowiedzieć o jakichś takich rzeczach, jak działają na przykład jakieś listingi czy coś. Później była prezentacja a propos karty Bybit. To też jest ciekawe, że można mieć kartę i płacić nią. W biurze Bybit setki osób codziennie pracują nad bezpieczeństwem i stabilnością giełdy. Dzień umilają im piękne widoki oraz wysoki standard miejsca pracy. Muszą być super giełdą, jak mają takie dobre biuro. Ale masz link wysokości? Mam wysokości. I nie wziąłem na tyle parę majtek, żeby coś, żeby na takie niespodzianki się zapisywać. Piłkarzyki graliśmy, ja grałem w zespole z Adasiem, Biniu graliśmy w czwórkę. Przed oczami przewija Wam się szereg zagrań, które są prowadzone przez naszych mentorów oraz uczestników. Są rozgrywane na giełdzie Bybit, część z Was dopiero zaczyna, dopiero stawiacie pierwsze kroki i według mnie warto skorzystać z bonusów, które okresowo funkcjonują i aktualnie taka akcja promocyjna ma miejsce. Na giełdzie Bybit macie teraz do odebrania $200 w pozycji lewarowanej. Działa to w taki sposób, że otwieracie pozycję bez żadnego ryzyka utraty własnych środków. Brzmi trochę absurdalnie, ale taka jest prawda. Wynegocjowaliśmy taką kampanię, że otwieracie pierwszą pozycję na przykład na Bitcoinie, na Ethereum, na Solanie, longa lub shorta i jeżeli zyskacie, możecie zainkasować cały zysk, wypłacacie te środki, a jeżeli stracicie, to giełda pokrywa Wasze straty.
raty, nie angażujecie własnego kapitału. Jest to $20 na dźwignię razy 10. Żeby to odebrać, trzeba zarejestrować się z linku w opisie lub kodu QR na ekranie, wpłacić $100 na giełdę kartą lub na przykład z innej giełdy, z Binance'a, z OKEX-a, jeżeli już z jakiejś korzystacie, oraz po prostu się zweryfikować i tyle. W zakładce Rewards Hub, czyli nagrody po polsku, macie wtedy taki kupon do odebrania, dzięki któremu macie pozycję do rozegrania i widzicie jak na ekranie, jak to aktualnie wygląda, czego się spodziewać, warto skorzystać, jest to dla osób nowych, początkujących i przy okazji macie wszystkie możliwe bonusy przypisane do konta, rejestrując się z tego linku, czyli cashback, czyli dostęp do Discorda, kurs Akademii Kryptowalut, dostęp do giveawayów na naszych telegramach, turnieje tradingowe, po prostu wszystko co najlepsze na polskim rynku kryptowalut. Dlatego niezależnie od tego, kiedy oglądacie ten materiał, czy po miesiącu od publikacji, czy 3, to dalej jest aktywne, jest to akcja trwała. Skorzystajcie, sprawdźcie, warto zobaczyć, szczególnie jeżeli chcecie tradować i dźwignia jest czymś, czym chcecie się rozwijać. I tak nasi śmiałkowie dowiadują się, że giełda krypto to nie tylko cyfrowe aktywa, ale także twarde liczby, zimne analizy i niezliczone kubki kawy. Czy ta wiedza pomoże im w nadchodzących wyzwaniach? Zobaczymy. Zmęczony po tej wiedzy, którą dzisiaj przyswoiłem, to jak najbardziej ta wiedza, co przyswoiłem, myślę, że będę mógł dalej wykorzystywać i mam nadzieję, że kolejne dni będą takie produktywne jak dzisiaj tak naprawdę. Dzisiaj już byliśmy w terenie o wiele więcej, więc naprawdę super. Panie wykonawcy, kawicie. Elegancki kawicie. Dobra panowie, mamy za sobą intensywny dzień. Nie wiem jak wy, jestem wywalony z butów, ale był to bardzo owocny dzień, ja tak przynajmniej to oceniam. Udało się porozmawiać z fajnymi osobami, nawiązać nowe relacje. Okej, więc jedna rzecz, którą tutaj widzę w waszych wypowiedziach, która się powtarza i co mnie bardzo cieszy i jestem z was dumny, to jest to, że każdy z was wypowiadał się tutaj w taki sposób bardzo sceptyczny o tych projektach, czyli nie patrzycie na nie tak zero-jedynkowo, nie patrzycie na nie tak naiwnie, jak to robi większość osób takich na rynku początkowych, tylko jakby patrzyliście na to właśnie w taki sposób bardziej przyziemny. To mi się mega podoba i tutaj większość widzów powinna brać z was właśnie przykład. Cześć, witajcie drodzy uczestnicy. Słuchajcie, ja tylko przychodzę z wiadomością taką, że w jutrzejszym dniu ja będę waszym mentorem. Tutaj kilka atrakcji dla was przygotowałem, także bądźcie gotowi na jutro na godzinę 11 i proszę nie zaspać. A wy drodzy widzowie, jeżeli jesteście ciekawi, co tutaj naszykowałem, jakie atrakcje, zapraszam do oglądania odcinka kolejnego Arena Tradingu Crypto Camp. W następnym odcinku nasi uczestnicy zderzą się z suchą pustynią. Czeka ich pełna emocji jazda na deskach po piasku. Kto powiedział, że snowboard to tylko zimowa dyscyplina? A może zdjęcie z wielbłądem? Szykujemy konkurs na najlepszego zjazdowca po pustynnych wydmach. Kto lepiej opanuje piach, a kto będzie miał trochę bliższe spotkanie z piaskiem? O tym przekonamy się wkrótce. Medytacja z prawdziwym mistrzem na pustyni. Czy uda się uczestnikom znaleźć wewnętrzny spokój po dniu pełnym akcji? Publikowane filmy na niniejszym kanale nie są poradą inwestycyjną. Każdy sam decyduje o swoich działaniach na rynku. Nie polecam nikomu kupowania kryptowalut, dźwigni, forexa, NFT, ani żadnych innych aktywów cyfrowych. Po prostu każdy samemu podejmuje tutaj świadomie decyzje. Możliwa jest strata całego kapitału. Uważaj przy większych inwestycjach. Zachowuj szczególną uwagę przy korzystaniu z publicznych oraz prywatnych porad, gdyż na rynku, zwłaszcza rynku kryptowalut, jest dużo oszustw. I kryptowaluty cechują się wysoką zmiennością. Szczególnie uważaj przy inwestycjach w nowe projekty, jeżeli na takowe się w ogóle decydujesz. Najbezpieczniejsze historycznie są Bitcoin oraz Ethereum i od tego każda nowa osoba raczej powinna zacząć, jeżeli w ogóle akceptuje jakiekolwiek ryzyko. Filmy, które publikuję na tym kanale oraz wszystkie inne informacje, analizy, posty, jakie są na moich social media skorelowanych z tym kanałem, na przykład na Instagramie, Discordzie, Telegramie, TikToku, traktuj wyłącznie edukacyjnie, a za rezultat swoich działań odpowiadasz samodzielnie. Masz konto na giełdzie Bybit? Jeżeli tak, to pewnie przepalasz masę pieniędzy. Daj mi 30 sekund i wytłumaczę, jak to naprawić. Jako największy partner tej giełdy w Polsce mam o wiele lepsze warunki dla osób, które zakładają konto z mojego linka niż z jakiegokolwiek innego. Ale jeżeli już masz konto założone miesiąc, 2 czy 2 lata temu, to ostatnio giełda wprowadziła możliwość podpięcia się pode mnie, dzięki czemu możesz korzystać z lepszych warunków, niższych prowizji i masy innych benefitów, jak darmowy kurs, VIP na Discordzie i różnego rodzaju turnieje, rozdania i giveawaye. Dlatego jeżeli chcesz mieć taką możliwość i przestać marnować różnego rodzaju prowizje i nie mieć dostępu do
benefitów, które Ci się należą, to zaloguj się teraz na komputerze na swoim koncie Bybit. To bardzo ważne, żeby było to z komputera, ponieważ wszystko pójdzie płynnie. I jak już się zalogujesz, wejdź w opis pod tym filmem, kliknij w drugi link, czyli przepisz konto pode mnie, klikasz to, u góry wpisujesz 24727, a na dole wpisujesz zapomniałem użyć tego linku. Prawdopodobnie wszystko pójdzie bardzo sprawnie, trwa to 15 sekund i na maila dostaniesz zwrotkę, czy się udało. Jeżeli nie, to wtedy wchodzisz w kolejny link z opisu i wchodzisz w PDF-a, który jest u mnie na Telegramie, gdzie masz instrukcję, jak przenieść KYC, czyli założyć nowe konto i totalnie w pełni poprawnie za tutaj zgodą Bybita przenieść KYC na nowe konto, które będzie zarejestrowane pode mną. Więc ten pierwszy sposób jest łatwiejszy. Jeżeli pierwszy nie zadziała, używasz drugiego i tyle.